Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się ogólnym problemem, który bardzo wielu ludzi niestety dotyka. Ogólnie są to ciche zapalenia. O tym już raz był filmik, ale temat jest naprawdę na tyle poważny, że postanowiłem, że jeszcze troszeczkę bardziej się w to zagłębimy. Tym bardziej, że ostatnimi czasy mieliśmy takie bardzo fajne różne mgły, też byle co nam na głowę leci z góry, no i jest to w pełni i coraz więcej po prostu ludzi skarży się na różne dziwne rzeczy. Dlatego dzisiaj skupimy się troszeczkę na tym, ponieważ mamy zapalenia w organizmie, załóżmy boli Cię ząb, no jest to zapalenie, które od razu wiesz, że ono jest, coś Ci spuchło, no i masz problem. Mamy też i ciche zapalenia, które niestety w organizmie są i bardzo często są niewykrywalne, ponieważ nic nie boli, nic nie doskwiera i problem po prostu pomijamy. To dopiero wychodzi z czasem, kiedy w pewnym momencie zaczyna się dziać coś nieciekawego. Także przede wszystkim, po pierwsze, co to wywołuje te ciche zapalenia? Wiemy wszyscy, że jest to na przykład jedzenie, którego dostarczamy, picie, które dostarczamy, które nie jest odpowiednie takie, jak ma być, brak snu, stres i przeróżne inne jeszcze rzeczy, które się na to wszystko składają. Jednak jest jeszcze jeden bardzo ważny, taki jak gdyby składnik, można powiedzieć, tego wszystkiego, a są to właśnie toksyny, zanieczyszczenia i głównie metale ciężkie, o których się tak zbytnio nie mówi. Jednak metale ciężkie mają tutaj bardzo duży wpływ. Ciche zapalenia po prostu zbierają ogromne żniwo, ponieważ ciche zapalenia możemy mieć na przykład w żyłach. I co nam się robi? Robią nam się różnego rodzaju zatory, miażdżyca, zawał serca, wylew, niedotlenienie mózgu, tego typu rzeczy. Jest to ogólnie bardzo niefajne, ponieważ kończy się to bardzo poważnymi konsekwencjami. Drugi typ, który też jest za to jak gdyby odpowiedzialny, te ciche zapalenia, to są na przykład cukrzyca. Ona tam po cichutku gdzieś tam jakieś zapalenie jest i to zapalenie się tam rozwija, i w pewnym momencie nagle mamy cukrzycę. Oczywiście pomijając fakt, że dostarczamy sobie ogromne ilości cukru, co też sami sobie jesteśmy winni, że to tak robimy, których nie powinno tam być, tych cukrów. Ale to już pomijając ten fakt. Później mamy co? Nowotwory. Wiecie, takie nowotwory w organizmie, które się tworzą latami, gdzie tam cały czas w organizmie się coś zbiera do kupy, i w pewnym momencie nagle coś się zaczyna nowotworzyć w tym organizmie. Jest to bardzo niefajne. Później dochodzą nam jeszcze cała inna grupa problemów, jak problemy hormonalne, problemy neurodegeneracyjne, czyli na przykład Alzheimer, Parkinson, tego jest ostatnio wysyp, choroby autoimmunologiczne i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ kiedy są ciche zapalenia w organizmie, to automatycznie te ciche zapalenia powodują też zapalenia w mózgu. Tak, moi drodzy. Bardzo często w badaniach takich cichych zapaleń macha się ręką. Mówimy, a dobra, mamy lekko podwyższone białe krwinki. Leciutko. One jeszcze się mieszczą w normie i wszystko jest fajnie, wszystko jest pięknie, ale jednak są ciut podwyższone. I to jest już Twoja pierwsza oznaka, że masz ciche zapalenia w organizmie. Tak, moi drodzy. Tu jest pies pogrzebany. Na te metale ciężkie, które tutaj też bardzo często są odpowiedzialne za te właśnie ciche zapalenia, gdzie w Niemczech jest też taka klinika, w Niemczech albo w Austrii, teraz nie jestem pewny, oni właśnie zajmują się usuwaniem metali ciężkich z organizmu przez tam specjalną aparaturę, takie skomplikowane rzeczy robią, ale bardzo ładnie to pokazali później, kiedy to już zakończyli tą procedurę i w tych workach mieliśmy ładnie tutaj taką fajną, przejrzystą, takie jak gdyby osłocze, coś w tym stylu zostało. Na dole było tak tylko leciutko inny kolorek. Ale u człowieka, którego przebadali wcześniej, pokazali bardzo dużą ilość metali ciężkich w jego organizmie, wykazały badania, to później już po tej procedurze to było naprawdę tutaj na dole w tym lejku aż ciemno. Tak się po prostu to nazbierało. To bardzo ładnie można było zobaczyć na tym takim fajnym badaniu, które było. Ja mam na to swój sposób, który na samym końcu Wam pokażę,
Ale jeszcze przejdźmy sobie do takich dwóch najbardziej niefajnych, właściwie może nawet i trzech metali ciężkich, które praktycznie każdy z nas ma. Już pomijamy te pestycydy, herbycydy, bo ogólnie to mamy gdzieś codziennie, stykamy się z około 300-320 różnych substancji chemicznych, metali ciężkich i tak dalej, które nasz organizm musi ciągle sam z nimi jak gdyby dać sobie radę, poradzić się sobie z tym. To jest ogromne obciążenie dla organizmu, ponieważ mamy to z jedzenia, z powietrza, ze wszystkiego, z wody, z picia. Ze wszystkich stron to mamy. I nasze organizmy po prostu są przeciążone. Dlaczego myślicie, że mamy taki wysyp teraz przeróżnych dolegliwości? Praktycznie każdy na coś narzeka. Że każdemu coś jest. No skąd się to bierze, moi drodzy? Skąd? Kiedyś tego przecież nie było. No właśnie. Dzisiaj macie różne rzeczy. Macie przezroczystą wodę o smaku bananowym, która nawet nie były umyte te banany w tym. Kolorki, wszystko. To wszystko ma wpływ na nasz organizm niestety. Ale jeden taki główny strategiczny punkt. Wiecie, kiedyś mieliśmy benzynę. Był w niej ołów. Było niefajnie. No to ten ołów usunięto z tej benzyny. Jednak nikt wam nie powiedział, że wsadzono kadm w to. Tak, kadm. Dokładnie, kadm. Kadm niestety, moi drodzy, jest bardzo niefajnym metalem, ponieważ kadm niestety, ale powoduje jak gdyby bóle mięśni. Tak, ponieważ on wchodzi w mięśnie. Podobnie zresztą jak ołów. Ołów jest to samo. Ołów też bardzo dużo ludzi nadal ma przeciążenia ołowiem. I ten kadm i ten ołów wchodzą sobie w mięśnie, ale wchodzą sobie też w kości. Dlaczego? Ponieważ wapń, który się wchłania do organizmu, wygląda praktycznie jego cząsteczka prawie że identycznie jak ołowiu. I tu jest pies pogrzebany, ponieważ organizm, kiedy brakuje mu wapnia, nie rozpoznaje i bierze ołów. Zaczyna ładować ołów, podobnie jak i kadm w kości, tam to wbudowuje, ale także i w mięśnie. Kiedy nasze mięśnie pracują, też potrzebują wapnia. Wiadomo, jak też nie mamy wapnia, to też mogą skurcze wystąpić, tego typu rzeczy. Mięśnie możesz sobie wyobrazić, tak bardzo prosto to tłumaczę, jako taką rureczkę, którą masz, no i ona tam podczas pracy wyrzuca wapń. W momencie, kiedy ona wyrzuci teraz ołów zamiast tego wapnia czy kadm, no to masz problem, bo w tym momencie następuje miejscowe zapalenie w mięśniu. Tak, miejscowe zapalenie w mięśniu i mamy ból mięśni. W Japonii kiedyś, bo od tego to się zaczęło, była taka choroba, nazwano ją ita-ita, czyli to po naszemu tak jak gdyby ała. Taka choroba. Była sobie taka miejscowość, gdzie robiono remont pewnej fabryki. No i niestety przy tym remoncie do środowiska dostała się bardzo duża ilość kadmu i ołowiu. Poszło to tam ładnie, wszystko pięknie. Ogólnie kadm tam był główną przyczyną. No i poszło to wiadomo do wody, do ziemi, wszędzie to poszło, się rozprzestrzeniło. Ludzie, którzy wokół tej fabryki mieszkali, dostali takich bólów mięśni, że dosłownie darli się w niebogłosy z bólu. I tu właśnie po raz pierwszy udowodniono, że kadm jest odpowiedzialny za właśnie takie bóle, które się wywołują w mięśni. To jest kadm i ołów, moi drodzy. Tak. I teraz popatrzcie sobie, mamy coś takiego, co się nazywa fibromialgia. Czyli bolą cię mięśnie, ale no nie wiemy z czego one cię bolą, więc nazwaliśmy to ładnie fibromialgia, żeby to ładnie brzmiało. Podobnie jak się mówi bardzo często idiopatyczne wysokie ciśnienie krwi. Idiopatyczne oznacza, że masz wysokie ciśnienie krwi, ale w sobie nie wiemy skąd ono się wzięło, nie? Także to jest idiopatyczne, czyli to już cię sugeruje, że jak gdyby, no sorry, ale idiota, no sami słyszycie to w tym słowie, nie? Czyli takie idiotyczne. Jakby robi się troszeczkę tak jak gdyby z nas idiotów w tym pewnym momencie. I teraz powiem sobie fakty. Fibromialgia, metale ciężkie, bóle mięśni, nie wiadomo skąd. Nic nie robiłeś, a nagle cię bolą mięśnie, kości cię bolą. Ołów bardzo często w reumatyzmie bardzo mocno pogarsza bóle, które występują.
No, później mamy oczywiście jeszcze rtęć, która też wiecie, bardzo dużą ilość robi. O rtęci było głośno, ponieważ ona była w pewnych rzeczach, ale też mało kto mówi, że rtęć pod taką troszeczkę jak gdyby ukrytą nazwą występuje w bardzo wielu kroplach do nosa, czy kroplach do oczu. O tym nikt nie mówi, ale ona tam jest. Nie mówię, że we wszystkich, ale jest. Także miejcie to po prostu też na uwadze, bo sami to sobie, wiecie, walimy po prostu do noska czy do oczów, bo nam się nosek przytkał, bo zjedliśmy za dużo nabiału, zjedliśmy ziemniaczki, zjedliśmy jakieś kefirki, maślanki, sereczki, no i później mamy zatkany nos. No to trzeba kropeleczki, pyk. No i tak sami sobie to po prostu małymi kroczkami dostarczamy. Też i wielu innych rzeczy, tak jak Wam mówiłem, ponad 320 chemikali, praktycznie, że codziennie mamy kontakt z nimi. No i teraz nasz organizm musi z tym wszystkim sobie poradzić. To nie jest tak, że jeden metal ciężki, czy coś tego już totalnie Was rozwali. Nie. To się sumuje. Tu mamy trochę z tego, tu mamy trochę z tego, tu mamy trochę tego. Bardzo często jeszcze dochodzi do tego aktywna borelioza. No i wtedy jest do widzenia. W pewnym momencie przerasta to organizm i jest kaplica tak zwana. No i mamy problemy, mamy ciche zapalenia, później się z tego tworzą kolejne poważne rzeczy. A to wszystko można bardzo ładnie sobie z tym poradzić, ponieważ mamy wiele różnych rzeczy, które pomagają nam usunąć metale ciężkie z organizmu. Może jak ja to robię? Ja na przykład rano zaczynam sobie od glutationu. To sobie rano z wodą biorę, można coś zjeść po tym. Ja używam takiego glutationu, są różne glutationy. Ja jestem z tego akurat zadowolony. Biorę sobie glutation. Dlaczego akurat glutation? Ponieważ nasz organizm sam glutation powinien wytwarzać. I on jest właśnie po to, żeby usuwać takie metale ciężkie z naszego organizmu. To organizm sam sobie ładnie, pięknie wytwarza. Ale okazuje się, że prawie połowa ludzi już tego glutationu nie wytwarza. No i kiedy teraz ta połowa ludzi tego glutationu nie wytwarza, to wiecie jaki jest problem? Organizm nie jest w stanie wyrzucić tych metali ciężkich. Co robi? On je wszystkie chomikuje, wszystkie je magazynuje. Co automatycznie tendencja jest do tego, że nam się pogarszają przeróżne i różne dziwne objawy. I autoimmunologia i tego typu rzeczy, ponieważ to się cały czas kumuluje. Organizm nie jest w stanie tego wyrzucić. To jest prawie u połowy ludzi, którzy już glutationu nie produkują. Z jakich przyczyn nie wiadomo. Nie wiem, może organizm, przerosło to organizm, ta ilość tych metali i już sobie dał spokój z tym. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale to mogą być też różne mutacje genowe, bo przecież różne substancje wpływają też na organizm i mogą wywoływać jakieś mutacje genów. Nie oszukujmy się. Wiele tych różnych składników, które mamy w jedzeniu razem połączone, tak naprawdę nikt nie wie, nikt tego nie przebadał, jak na przykład smak, nie wiem, porzeczkowy reaguje z kolorem żółtym, który jest w jedzeniu. Nie wiemy tego. A te smaki, polepszacze, konserwanty, to wszystko mamy. We wszystkim praktycznie, co jemy. Nawet na owocach, na warzywach one są. Ale nikt tego nie zbadał, jak to razem reaguje. Jak ktoś na przykład sobie zje serek o smaku waniliowym, popije to załóżmy, nie wiem, jakąś oranżadą o jakimś tam smaku, czy o jakimś soku, który tylko się sok nazywa, ale jak przeczytasz skład, to tam owoce też w tym myte nie było, albo jest 2%, to jest bardzo dużo, 2% na dzisiejsze czasy już, że tam owoców jest w tym, a reszta to co? No wiadomo co. I tego nikt nie zbadał, nikt nie wie, jak to wszystko na to działa. Także ja zaczynam od rana z glutationem. Następnie po południu biorę sobie detoks. 2 kapsułeczki sobie zarzucam detoksu i to sobie na popołudnie biorę. On też jest tutaj odpowiedzialny za to, żeby pomagać nam wyrzucać wszelkiego rodzaju toksyny z organizmu, żeby one się usuwały. To jest druga rzecz. A na sam wieczór, kiedy idę spać, biorę sobie kwas fulwowy, żeby on sobie w nocy jeszcze mógł pracować. Kwas fulwowy, no to też Wam o tym mówiłem, to jest naprawdę też bardzo fajna rzecz, był o tym bardzo szeroki film robiony. Też niedawno Wam go nawet przypominałem jeszcze raz, ponieważ kwas fulwowy też tutaj jest niesamowicie ważny, żeby po prostu usuwać te toksyny z całego organizmu tutaj.
Podobnie zresztą jest z tym detoksem, ponieważ tu jest bardzo wiele ziół, które tu są w środku włożone. I tutaj mamy na przykład lifizowane brokuły. Dobra, to pierwsze słowo będziemy sobie darować, bo to jest wszystko lifizowane, żeby nie przedłużać. Kolendra, mamy liście szpinaku, mamy łodygi pora, mamy cebulę szarlotkę, mamy śliwkę, mamy zieloną herbatę, mamy niełuskany ryż, mamy białka mleczne. Tutaj to są specjalne szczepy bakterii, które tutaj są też za to odpowiedzialne, te szczepy narinę, które odbudowują nasze jelita, bo bez odbudowanych jelit możemy zapomnieć o jakimkolwiek usuwaniu metali i tego typu rzeczy, ponieważ to też nie będzie dobrze funkcjonowało, bo jelito jest jak gdyby porowate i będzie przepuszczało cały czas następne toksyny. Później mamy czosnek, oregano, kapustę, ogórki kiszone, brukselkę, truskawkę, porzeczkę, kalafior, gorzką czekoladę, liść mięty i nasiona lnu i goździki. To jest naprawdę bardzo fajny i ciekawy skład, który tutaj w tym jest, który właśnie jak zaczniecie sobie szukać o poszczególnych tych roślinach, które przeczytałem, to znajdziecie, że każda z tych roślin no, ma jakieś tam działanie odtruwające, które pomaga usuwać toksyny z organizmu. Także to jest mój sposób, który ja używam. Jest wiele różnych sposobów, jak można sobie wspomóc i tak samo jak jest tyle różnych toksyn, które mamy, tyle różnych sposobów jest na to, żeby je usunąć. Ja Wam przedstawię mój sposób. Co z tym zrobicie, to zróbcie, to sami wiecie, co z tym zrobicie. Ja Wam tutaj nic nie sugeruję. Jeżeli to kogoś interesuje, takie coś, chce sobie coś dobrego zrobić dla siebie, to macie taki zestaw tych wszystkich 3 rzeczy w opisie tego filmu. Wrzucę Wam je też pojedynczo do tego, żebyście je mogli na dole w filmie sobie znaleźć. Macie tam jeszcze zniżkę od nas na to. To zostawiam Wam, ale uczulam Was mocno na te metale ciężkie, ponieważ na wielu ludziach się to mści ostatnimi czasy i jest nieciekawie. Szczególnie, że no, ostatnio poszło dość dużo tych metali ciężkich, przeróżnych i jeszcze innych różnych dziwnych rzeczy w powietrzu, które naprawdę dały o sobie poczuć niejednemu. Nawet i my to chwilowo poczuliśmy, dlatego od razu zacząłem też i to sobie stosować, żeby po prostu znowu oczyścić całkowicie organizm. Bo tak normalnie sobie robię przeważnie 2 razy w roku taką kurację, właśnie taką oczyszczającą na te metale, ale no ostatnimi czasy musiałem ją przyspieszyć, bo powinienem ją mieć dopiero gdzieś na wiosnę znowu, ale musiałem ją przyspieszyć po tym, jak niestety, ale poszły takie różne dziwne rzeczy w powietrzu, że no było czuć, bo wiadomo, że organizm to wchłonął. Bardziej jeżeli wychodzimy na zewnątrz i tak dalej, ale tego się raczej nie da uniknąć. Także macie wszystko w opisie, moi drodzy. Ja Wam życzę miłego dzionka. Trzymajcie się, hej!